Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu poświęconego muzyce Queen i historiom, które często kryją się gdzieś między dźwiękami. Dziś przyjrzymy się postaci, która przez lata pozostawała w cieniu, a bez której brzmienie Queen z końca lat 70. i początku 80. byłoby zupełnie inne. Porozmawiamy o Johnie Deaconie, cichym architekcie rytmu i człowieku, który połączył rockowy zespół z nowoczesnym groovem soulu, funku i disco. Kiedy myślimy o Queen, najczęściej przychodzą nam do głowy monumentalne harmonie Briana Maya, teatralność Freddie'ego Mercury'ego oraz potężna, niemal marszowa perkusja Rogera Taylora. Ale był jeszcze jeden element, często niedoceniany, bez którego Queen brzmiałoby zupełnie inaczej. Tym elementem był John Deacon. Cichy, zdystansowany, rzadko udzielający wywiadów, a jednocześnie człowiek, który subtelnie, ale konsekwentnie zmienił muzyczne DNA zespołu. To on wprowadził do świata Queen soul, funk i taneczny puls, który stał się znakiem rozpoznawczym ich najbardziej przebojowych nagrań. Od samego początku John miał zupełnie inny gust muzyczny niż pozostali członkowie zespołu. Sam wielokrotnie podkreślał, że słuchał ogromnych ilości muzyki, znacznie więcej niż Brian czy Freddie. Regularnie śledził radio, listy przebojów, kupował aktualne single i interesował się tym, co było tu i teraz, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy wiele rockowych zespołów dystansowało się od disco czy funku, Deacon traktował te gatunki jako naturalny kierunek rozwoju, a nie zagrożenie dla rockowej tożsamości. Korzenie. Od Beatlesów do progresywnej wirtuozerii. Choć dziś kojarzymy Johna głównie z nowoczesnym pulsem, jego muzyczne fundamenty były głęboko zakorzenione w brytyjskiej inwazji lat 60. Jako nastolatek chłonął ogromne ilości muzyki, a jego absolutnym punktem odniesienia byli The Beatles. Początkowo grał na gitarze rytmicznej, wzorując się na Johnie Lennonie. Dopiero później, gdy w pełni skoncentrował się na basie, zaczął uważnie obserwować Paula McCartneya i jego melodyjne podejście do niskich rejestrów. Tę inspirację doskonale słychać w utworze You're My Best Friend z 1975 roku, gdzie linia basu żyje własnym życiem, niemal całkowicie niezależnie od wokalu. We wczesnym okresie działalności Queen jego największym idolem stał się jednak Chris Squire z zespołu Yes. Deacon otwarcie przyznawał, że chciał grać dokładnie tak jak on, wysoko, melodyjnie, z rozmachem. Zafascynowany tym brzmieniem, po przyjeździe do Londynu kupił bas Rickenbacker 4001 i używał go w pierwszych latach kariery. Z czasem jednak coraz bardziej oddalał się od prog-rockowej wirtuozerii. Równie ważni byli dla niego John Entwistle z The Who za potęgę brzmienia oraz Bill Wyman z The Rolling Stones za stabilność i umiejętność budowania fundamentu zespołu. To właśnie wtedy Deacon zaczął coraz bardziej interesować się funkcją basu, a nie jego dominacją. Amerykański puls i rewolucja Motown. Prawdziwym przełomem okazała się jednak jego fascynacja soulem i R&B. John wielokrotnie podkreślał, że soul to jego ulubiony gatunek, a przed dołączeniem do Queen słuchał niemal wyłącznie wydawnic z wytwórni Tamla Motown. Groove, przestrzeń, powtarzalność – te elementy początkowo kłóciły się z ciężkim gitarowym stylem Briana Maya. Sam Deacon przyznawał, że na początku trudno było mu odnaleźć się w rockowej formule zespołu. Z czasem jednak to właśnie on zaczął zmieniać Queen od środka. Wśród współczesnych artystów największym podziwem darzył Stevie'ego Wondera, którego nazwał prawdopodobnie największym geniuszem dzisiejszej muzyki. Słuchał także Chic, Tower of Power, The Stylistics oraz amerykańskich zespołów z nurtu New Wave. Architekt rytmu. Mniej znaczy więcej. Kulminacją tego myślenia był utwór Another One Bites the Dust. Inspiracja Good Times zespołu Chic była bezpośrednia, powtarzalny riff basowy, minimalizm, przestrzeń i groove. Deacon doskonale rozumiał, że siła tego utworu nie leży w gitarowym przepychu, lecz w rytmie. Album Hot Space można dziś odczytywać jako konsekwentne rozwinięcie tej filozofii. W utworach pisanych przez Johna to bas dyktował warunki. Gitara Briana Maya często ograniczała się do krótkich punktowych wejść, co było dla niego sporym wyzwaniem. Słychać to wyraźnie w takich utworach jak Backchat, Dragon Attack, choć autorstwa Maya, oraz ogólnie na albumach The Game i Hot Space. Pod względem brzmienia Deacon był równie konsekwentny.
Po różnych eksperymentach zawsze wracał do Fender Precision Bass, uznając go za najbardziej naturalnie brzmiący instrument. Co ciekawe, wśród jego inspiracji pojawił się również Glenn Miller i big bandy jazzowe, szczególnie za sposób aranżowania sekcji dętych i budowanie napięcia. Na koniec zostawiam Was z krótką listą 5 utworów, które najlepiej pokazują, jak John przemycał funk do rockowego świata. Wspominany już Another One Bites the Dust, tam gdzie bass stał się królem. Backchat, bezkompromisowy funk z albumu Hot Space. Dragon Attack, dowód na to, że rock może mieć niesamowity groove. Cool Cat, soulowa delikatność w stylu Stevie'ego Wondera. You Don't Fool Me, taneczny puls, który trzymał do samego końca. Jeśli ten odcinek był dla Was ciekawy, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, który utwór Johna Deacona jest Waszym ulubionym. A jeśli słuchacie nas na Spotify, dodajcie podcast do obserwowanych, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w następnym odcinku.